Witajcie, kochani moi najmilsi, w kolejnym odcinku mojego podcastu Obudź w sobie artystę. I tutaj jest Sofii z Holistyka Studio i dzisiaj spotykamy się przy okazji rozdziału 4 z książki Julie Cameron pod tytułem Droga artysty. Co tydzień przerabiamy jeden rozdział, a dzisiejszy jest o odzyskiwaniu poczucia spójności wewnętrznej. Jest to bardzo ważny etap całej tej podróży. Taki moment, kiedy zaczynamy już dostrzegać, że sztuka i nasze wewnętrzne dziecko, nasz ten taki mały chochlik, który chce być obudzony, to po prostu jedno. I tu dzisiaj pojawia się temat zmian, takich uczciwych zmian, czyli odróżniania prawdy od iluzji i odkrywania własnej autentyczności w tym wszystkim. To jest dosyć obszerny odcinek o przełomach, ale też o dyskomforcie, który będziemy starać się przełamać, bo prawda jest taka, że twórczość nie rodzi się w pełnej wygodzie, ale kochani, także potrzebuje takiej naszej szczerości, ale przede wszystkim odwagi i gotowości, aby skonfrontować się właśnie w tym, co naprawdę czujemy. I dzisiaj będzie o tym. Zaraz opowiem Wam, podzieliłam na parę części ten rozdział. Część pierwsza to uczciwe zmiany, czyli co naprawdę oznacza OK. I autorka tutaj pisze, dzięki tym poradnym stronom zaczynamy odróżniać nasze takie rzeczywiste uczucia od tego naszego często nieświadomego, takich uczuć, które skrywamy gdzieś głęboko, a podczas tych stron właśnie one tak się nam wyżygują na papier i wtedy jest to nasz taki komunikat, gdzie możemy właśnie odróżnić te nasze oficjalne komunikaty ze światem. Uczciwe zmiany. Dzięki porannym stronom zaczynamy odróżniać nasze rzeczywiste uczucia, często skrywane, od uczuć oficjalnych, komunikowanych wszem i wobec. Oficjalne uczucia często zaczynają się od zwrotu jest ok. Ale co mamy na myśli, mówiąc jest ok? Poranne strony zmuszają nas do konkretnej odpowiedzi. Czy za ok kryje się rezygnacja, akceptacja, wygoda, zobojętnienie, apatia, tolerancja, przyjemność czy też zadowolenie? Co oznacza w końcu to ok? Ok to dla większości z nas słowo wytrych, pod które podciągamy najrozmaitsze kłopotliwe uczucia. Często sygnalizują one jakąś stratę. Oficjalnie jest ok, jeśli ktoś pyta, ale jak jest naprawdę? Kluczem do udanego odrodzenia twórczości jest przekucie tej bańki zaprzeczeń, zerwanie z ok, kiedy w rzeczywistości jest inaczej. Poranne strony zmuszają nas do odpowiedzi, jak jest naprawdę. No bo czy tak nie jest, kiedy koleżanka dawno niewidziana zapyta się, o jak tam, co tam u Ciebie słychać, a my mówimy okej, bo nie chcemy jej zadręczać swoimi problemami w domu. Albo w pracy jest nieciekawie i ktoś się pyta, jak tam w pracy? No okej. I to stało się już naszym takim, to jest takie zbywanie trochę, tak? Nie będziemy się zagłębiać w swoje uczucia, nie będziemy się dzielić, nie chcemy dopuszczać nikogo do tej naszej takiej prawdziwej wersji w nas, co tam siedzi, tylko takie to jest moim zdaniem zamiatanie troszeczkę pod dywan. Dajcie znać, co wy myślicie o tym ok. Część druga.
kapitulacja i utrata złudzeń. W tym rozdziale pojawia się bardzo trudny temat, ale jest on, myślę, konieczny, bo jest to temat kapitulacji. I Cameron pisze, że momenty, w których takie tracimy złudzenia, mm, to nie jest porażka, bo to jest właśnie przełom, który może być taką dźwignią, od której możemy się odbić. To wtedy zaczyna się taka prawdziwa nasza zmiana. I Julia, ale pięknie świeci słoneczko. Och, przepraszam za taką dygresję, ale naprawdę pięknie świeci. Julia pisze, że nie możesz zostać w firmie, która wymaga od ciebie 80 godzin pracy i tygodniowo. Nie możesz też ratować brata, którego ocalić może tylko on sam. To są właśnie takie momenty, w których życie mówi do nas już dość i albo wstaniemy i weźmiemy siebie sami za rękę, albo będziemy tkwić w tym bagnie. I to nie jest łatwe, wiem, wierzcie mi, bo zaraz Wam powiem przykłady z mojego życia, ale taki akt odwagi może być dla nas przełomowy i jest to moment taki, gdzie sami rzucamy sobie koło ratunkowe i wierzcie mi, że będziecie czuli wielką dumę, że jednak to zrobiliście. Zastanówcie się, czy mieliście takie sytuacje, w których poczuliście, że nie możecie już dłużej tkwić w danej sytuacji, bo ona Was osłabia i wysysa kompletnie z Was całą moc. I czy w tych sytuacjach posłuchaliście tego Waszego wewnętrznego głosu, czy jednak został on zignorowany? A może dalej, może to jest teraźniejsza sytuacja, może dalej tkwisz w bagnie, które Cię już tak głęboko wciągnęło i nie jesteś w stanie sama się wydostać, a wiecie, że jeżeli nie poprosicie o pomoc, to tak naprawdę nikt nie będzie Wam w stanie pomóc. Więc dopóki tkwicie w tym bagnie, to, to nie odzyskacie swojej wewnętrznej mocy, tej mocy. Możecie albo znaleźć te ostatki, nawet ostatki, czasem to jest po prostu tylko i wyłącznie mocy macie tyle, żeby o pomoc poprosić, albo w sobie musicie znaleźć tą siłę, żeby się wydostać na zewnątrz. To są tylko te dwie sytuacje, gdzie możemy jeszcze coś zrobić z tym. Teraz Wam opowiem 3 takie sytuacje, dosyć, no takie powiem, bardzo osobiste z mojego życia, ale bardzo ważne, bo mi się udało i bym chciała Was zainspirować do tego, abyście się podnieśli w tej swojej mocy. Pierwszy przykład jest bardzo taki delikatny, bo jak wiecie, ja jestem z rodziny DDA, mój tata jest alkoholikiem, ale nie chciał pomocy i dalej tkwi w tej sytuacji bardzo toksycznej dla niego i dla reszty, bo jak wiecie, taka toksyczna pleśń, która atakuje na przykład jabłko, które leży w koszyku, jest jedno spleśniałe, to po dłuższym czasie te wszystkie będą tak samo narażone i się zepsują. Więc czasem trzeba się ratować samemu i mi się udało akurat, bo znalazłam w sobie tą siłę i moc, aby odciąć te toksyczne relacje, nawet kosztem, jeżeli jest to członek rodziny. I czasem po prostu jest to jedyne wyjście. Musimy się odciąć, nawet jeżeli nie mamy ze sobą teraz relacji, to ja czuję, że dzięki temu ja uratowałam samą siebie. I tu postawię kropkę.
Drugą sytuacją jest, przykład z mojej pracy. Nie powiem której, bo to było już parę lat temu, ale pracowałam w bardzo toksycznej pracy. To środowisko, zwłaszcza, zarządu, powiem, było, nie do wytrzymania. I tak powolutku, niepostrzeżenie, zaczęłam coraz bardziej się stresować, coraz bardziej moje ciało zaczęło reagować, aż w końcu, dotarłam do takiego momentu, że postanowiłam stanąć wreszcie po swojej stronie. I w jednej chwili, odeszłam po prostu od biurka, spakowałam swoją torbę, wzięłam swój komputer i koniec. I po prostu wyszłam. I już nigdy nie wróciłam, do tej pracy, ale pamiętam ten moment, kiedy siedziałam w aucie, taki uff, taka ulga, taki zrzucenie, pięciotonowego plecaka, z pleców. Ale był to też taki moment, kiedy bardzo piękny, kiedy poczułam, jak taka moja wiara w sprawczość momentalnie wzrosła, bo stanęłam właśnie w swojej obronie, bo już nie pozwoliłam się tak traktować i zrobiłam ten krok naprzód. I nie tylko o tym mówiłam, bo oczywiście wcześniej o tym mówiłam parę tygodni, ale wreszcie to zrobiłam. I to naprawdę to daje nam taki boost naszej poczucia własnej sprawczości, mocy. Polecam, polecam. A trzecia sytuacja, w której wykazałam się takim niezmiernym aktem odwagi, jestem mega dumna z tego, była decyzja podjęcia walki o moje własne życie i zgoda na operację bariatryczną, ponieważ jak wiecie albo nie wiecie, kilka lat temu byłam w bardzo tragicznym stanie fizycznym i psychicznym. E, No, ważyłam prawie 300 funtów, czyli 130 kilo i miałam depresję i mnóstwo innych problemów, ale też znalazłam w sobie strzępki takiej mocy, bo naprawdę to wystarczy czasem taki tylko już ostatni sygnał, ostatnia moc, gdzie zadzwoniłam do mojej lekarki i powiedziałam: „Robimy to”. Em, I wtedy zdołałam się wydostać z tej beznadziejnej sytuacji, więc znowu wybrałam siebie. I za każdym takim aktem odwagi budujemy w sobie silniejszego i bardziej sprawczego naszego wewnętrznego dorosłego. I to już minęło parę lat, 4 lata i dalej się trzymam i cały czas jestem na drodze, ale odżywiam siebie teraz wewnętrz odżywiam się fizycznie i psychicznie, czyli cały czas się, upgrade'uję, cały czas walczę o swoje zdrowie, cały czas tworzę silniejszego tego dorosłego. Więc nieważne, jaki my mamy background z dzieciństwa, chcę, żebyście wiedzieli o tym, że macie w sobie tą moc twórczą do stworzenia takiego silnego opiekuna i wtedy nic nie będzie w stanie was wytrącić z tej waszej wewnętrznej równowagi. Jedyne, co musicie zrobić, to wykonać ten pierwszy kroczek. On jest naprawdę najtrudniejszy, wiem o tym, ale potem zobaczysz, e, jaką będziesz miała satysfakcję i jaką dumę z siebie, że zrobiłaś ten pierwszy krok i twoja moc wskoczy w ogóle na zupełnie inny level. To będzie taki boost. Nagle polecicie w kosmos, bo wiem, że wtedy nic was już nie powstrzyma i stwierdzicie, że teraz to teraz to możecie wszystko, bo nic was nie zaskoczy. Więc podzielcie się swoimi aktami odwagi w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, a na pewno mieliście takich sytuacji mnóstwo. Zachęcam was też do takiego posiedzenia w ciszy i analizy tych wszystkich waszych sytuacji, gdzie czuliście, że jednak nie poszliście za swoim wewnętrznym głosem, za waszą intuicją, a pozwoliliście, aby inni przejęli kontrolę i jednak nie staliście w tej prawdzie po waszej stronie. A mówię wam, że to uczucie takiej dumy z siebie jest, nie ma nic lepszego. Więc polecam stanąć w prawdzie swojej.
Część trzecia: odkrywanie tożsamości i prawdziwych pragnień. Kiedy odpuszczamy złudzenia, zaczyna się proces odkrywania, kim naprawdę jesteśmy. I autorka pisze: zdobywając albo odzyskując tożsamość twórczą, porzucamy maski, które dotąd lubiliśmy. Utrata fałszywego ja może być przeżyciem traumatycznym. Nie wiem już, kim jestem, nie poznaję siebie i to trudny moment, ale też piękny, bo to czas, kiedy pojawiają się nowe, właśnie takie perspektywy, gdy zaczynamy ufać właśnie temu, co podpowiada nam intuicja, i jesteśmy bardziej się już wsłuchujemy w te nasze wewnętrzne głosy. I jak nauczymy się właśnie słuchać tych synchroniczności, tych właśnie znaków od wszechświata, o których mówiliśmy zresztą tydzień temu, zdaje się, które nas prowadzą niczym takie drogowskazy, to po prostu nasze życie staje się łatwiejsze. Tylko musimy zacząć siebie słuchać. To tak samo jak oczyścimy, jak zrobimy te detoksy nasze, naszego organizmu, to tak samo zaczniemy już słuchać prawdziwych sygnałów, które płyną z naszego ciała, które nie mówi nam ciągle, nam się zdaje, że mówi: chcę czekoladę, chcę jeść słodkie i tak dalej, a jak będziemy już wiedzieć tak naprawdę, mm, jak słuchać tych głosów, to wtedy wiemy na przykład, że może ja wcale nie chcę czekolady, ale może brakuje mi po prostu magnezu. No, to tak od strony właśnie suplementacji, kochani, bo to tak to jest, jak my jesteśmy, em, mamy toksyny w środku, w organizmie, jeżeli nie zrobimy takiego detoksu najpierw, to nie potrafimy, po prostu nam zaczną one zagłuszać ten nasz głos. A teraz część czwarta: pogrzebane marzenia. Ten rozdział jest pełen ćwiczeń i jedno z nich szczególnie mnie poruszyło, bo jest to ćwiczenie o tak zwanych pogrzebanych marzeniach, czyli odkopanie rzeczy, które kiedyś dawały nam radość, ale które porzuciliśmy w dorosłym życiu. I autorka pisze tak: pokop trochę, szybko i nonszalancko. I jest to ćwiczenie na spontaniczność. Chodzi o to, żeby zapisywać jak najwięcej odpowiedzi bez namysłu. Szybkość jest zabójcza dla cenzora, jak mówi nasza Julia Cameron, czyli dla tego naszego krytyka wewnętrznego. To piękne, bo pokazuje, że marzenia, które kiedyś mieliśmy, to tak naprawdę one nigdzie się nie wybrały i nie umarły. I one są po prostu w nas, tylko są przykryte taką warstwą kurzu, gdzieś tam głęboko. I my musimy je tylko odsłonić i odświeżyć na powierzchnię dziennego światła, żeby one się przedostały. Dlatego, tak jak tutaj ona prosi, żebyśmy zadali sobie pytanie, wzięli długopis czy tam ołówek i naszą karteczkę jakąś albo notesik i zapytali siebie, co nam kiedyś sprawiało radość. I bez zastanowienia, takiej zadumy, bo nawet ja się też zastanawiałam, zaczęłam dumać, a co ja tam kiedyś lubiłam robić, ale spróbujcie takim strumieniem myśli, bez żadnego zastanowienia, napisać jakieś zdania, czy nawet pojedyncze słowa, które nam sprawiają radość. Taką beztroską, o której już mówiliśmy, bez celu, czyli jakieś tam tworzenie radosne. Tak o, po prostu. Teraz część piąta: abstynencja czytelnicza. Jest to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zadań,
czyli tydzień bez czytania. Bo Julia pisze, że abstynencja czytelnicza wraca nas do wewnętrznej ciszy, czyli w tą przestrzeń, którą niektórzy natychmiast zaczynają zapełniać nowymi treściami. I nie chodzi o to, że książki są złe, oczywiście nie, ponieważ oczywiście czytamy książki wartościowe. Chodzi o to, że często zagłuszają nasz własny głos i przestajemy słuchać właśnie samych siebie, bo uciekamy w cudze myśli. I tydzień bez czytania ma być jak taki reset, powrót do siebie. I ja tu bym jeszcze dodała taki tydzień bez internetu. Ha, ha, ha. Bo za czasów Julii przecież nie było tego problemu social mediów i nie było internetu. A teraz często uciekamy w ten taki wirtualny świat, aby świadomie albo nieświadomie właśnie odciąć się od tych wszystkich naszych emocji i głosów, aby nie mieć ani przez moment takich chwil ciszy, gdzie możemy właśnie poobcować sami ze sobą. A jak wiecie, dopiero w ciemności oko zaczyna widzieć. Jest to taki piękny cytat Teodora Rothke, o którym mówi w tym rozdziale Julia go przytacza. Czyli co? Mamy zacząć słuchać samych siebie. A teraz już zakończenie. Pomówmy o zadaniach tego tygodnia, bo jest ich całkiem sporo. Ten rozdział naprawdę zawiera wiele praktyk, które mogą pomóc nam odzyskać naszą wewnętrzną spójność. I oprócz tego, że oczywiście zabieramy się na randki artystyczne i piszemy, tutaj Julia sugeruje parę takich ćwiczeń. Opisz swoje idealne otoczenie. Gdzie chciałabyś zamieszkać? Jak wyglądałby Twój taki twórczy azyl? Spróbujcie opisać. Następnie przeanalizuj swój twórczy rozwój od początku programu, czyli rzeczywiście powróćcie sobie do jakichś swoich notatek, czy może już jest jakiś progres. Trzecie, zaplanuj przedłużoną randkę w tym tygodniu, czyli na przykład cały dzień tylko i wyłącznie dla siebie na odkrywanie i eksperymentowanie, czyli tu już krok dalej idziemy. Następnie zrób miejsce na nowe, wyrzuć coś ze swojej szafy, z Twojego domu, coś, co Ci ciąży, czego już dawno nie używasz, co Ci przypomina może o jakiejś traumatycznej przeszłości. Po prostu zrobisz wtedy miejsce na nowe. Następnie ułóż swoją taką wersję modlitwy artysty i powtarzaj ją codziennie przez tydzień, czyli taką swoją mantrę, swoją medytację. To jest też bardzo piękne. Zaraz też otworzę mój kajecik i stworzę taką samą do siebie modlitwę artysty. I może też się będziecie chcieli podzielić w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, co chcielibyście przekazać, powiedzieć samemu sobie, temu małemu artyście w środku Was. Pomyślcie na przykład, co może teraz, jako Ty, jako dorosła osoba, chciałabyś przekazać sobie małemu, takiemu artyście w sobie. Co on by chciał usłyszeć? To jest fajne ćwiczenie. Właśnie je wymyśliłam. Może napiszę do wydawcy, żeby zrobił upgrade w książce. Bardzo to fajne. Co Ty byś chciał usłyszeć teraz? Rozdział 4 to takie zaproszenie do odwagi, do spojrzenia sobie w lustro i powiedzenia sobie prawdy, co naprawdę czuję, czego naprawdę chcę, kim jestem. To także przypomnienie, że twórczość nie jest wcale żadnym luksusem, nie jest fantazją, tylko konkretnym działaniem zakorzenionym w rzeczywistości. I pamiętajcie, że każdy z nas ma w sobie wewnętrznego artystę, który tylko czeka, żeby go usłyszeć.
ja bym tak chciała, żebyście właśnie go posłuchali. A ta droga do niego właśnie, do tego artysty wiedzie tylko i wyłącznie przez szczerość ze samym sobą, przez spójność i przez codzienną praktykę. Krok po kroczku. Dziękuję Wam, moi kochani, że ze mną jesteście w tej pięknej podróży i za wszystkie wiadomości, które w moich chwilach zwątpienia podnosiły mnie na duchu i dały mi tą taką też moc do tworzenia dalej, nawet jakby to chociaż jedna osoba słuchała, bo widzę też, jak parę z Was rozwija się i kwitnie na moich oczach, i to jest najpiękniejszy prezent, jaki możecie dla mnie zrobić. Więc przytulam Was i do zobaczenia za tydzień. I kolejny rozdział workbooka znajdziecie do ściągnięcia za darmo na mojej stronie internetowej www.holistykastudio.com. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, to oczywiście zapraszam. Wyślijcie mi wiadomość, mogę Wam też przysłać na końcu całość. Mam nadzieję, że to tak sklecę. No i co? Widzimy się za tydzień. Buziaczki, dzielcie się w komentarzach i w wiadomościach, jak tam Wam idzie. Tyle. Do zobaczenia. Buziaki, przytulam.